Droga Aleksandra, cześć. Zdecydowałem nagrać krótkie wideo. Dlaczego, że z wielkim zainteresowaniem przeczytałem twój artykuł zatytułowany Let's Talk About Language Barriers. Porozmawiajmy o barierach językowych. Mam kilka pytań do ciebie i też chciałbym rozmawiać z tobą o tym temacie. Ja też pracuję w nauce, jestem badaczem w dziedzinie inżynierii biomedycznej. Możliwe, że zastanawiasz się, dlaczego ja nie mówię do ciebie po angielsku, bo angielski to język nauki. Ja nie wątpię w twojej umiejętności angielskiego. Prawdopodobnie znacznie lepiej mówisz po angielsku niż ja po polsku. Jednak, jak wiesz, język nie służy tylko i wyłącznie do przekazania informacji, ale również do stworzenia więzi między ludźmi. I w tym tkwi taka magiczna potęga języka polskiego, co u języka angielskiego brakuje. Dzięki temu, że umiem rozmawiać po polsku, ja mogłem współpracować z Polakami i razem uzyskałyśmy więcej wspólnych wyników, co z kolei prowadziło do więcej wspólnych publikacji. I szczerze mówiąc, zawdzięczam swoją pozycję, swoją stałą pracę tutaj w Anglii Północnej temu, że umiem rozmawiać po polsku z polskimi kolegami. Język angielski, jak wiesz, ma specyficzną słabość. Dlatego, że język angielski jest bardzo popularny. Jeżeli na przykład mówisz do mnie, jestem Brytyjczykiem, mój ojczysty język to angielski, moja reakcja to, no i co? Jeżeli masz bardzo wysoki poziom angielskiego, oczywiście ja mogę szacować, ja wiem, że była wielka inwestycja czasu, aby osiągnąć wysoki poziom, ale wiele osób w nauce, prawdopodobnie większość osób, nie uczy się angielskiego, dlatego że są zainteresowani do nas, do angielskojęzycznych. Raczej chcą tylko zastosować język angielski jak instrument, aby przekazać informacje innym ludziom. Okay? Więc twój artykuł był wielką inspiracją dla mnie, dlatego że dałeś nam bardzo przekonujący argument, dlaczego mamy się uczyć języków. Moja misja to zachęcić naukowcom uczyć się więcej języków, dlatego że znajomości językowe korzystnie wpływają na karierę naukową, ale również dlatego, że nasz świat uniwersytecki nam oferuje cudowne i liczne możliwości, aby się uczyć języków, dlatego że badania się robi praktycznie wszędzie. I w ten sposób możesz
upiec dwie pieczenie w jednym ogniu, uczyć się języków, zaznajomić się z kulturami, a robić badania, łączyć dwie pasje. Zdaję sobie sprawę, że prawdopodobnie to nie był twój zamiar, ale chciałbym też zadać tobie kilka pytań. Prawdopodobnie nie będziesz się zgadzała z mną, ale zgoda to nie najważniejszy. Raczej nasz cel ma być zrozumienie, zrozumieć, dlaczego ty tak myślisz i dlaczego ja tak myślę. Więc to jest pierwszy paragraf. Ja podkreśliłem kilka kluczowych słów i zdań. Ty pochodzisz z Polski. Ty pracowałeś w Izraelu, w Belgii i Szwajcarii i mniej więcej nie miałaś znajomości języków. I ty przypuszczałeś, że twoje znajomości angielskiego będą wystarczyły. Moje pytanie do ciebie. Ja sam byłem w Polsce i zauważyłem, że nie każdy Polak umie mówić po angielsku. Nie każdy Polak chce rozmawiać po angielsku. I nawet gdy ja bardzo słabo mówiłem po polsku, Polacy niespecjalnie dla mnie przełączyli się na angielski specjalnie dla mnie. Więc skąd się bierze przypuszczenie, że sytuacja ma być inaczej indziej. Ja też myślę, że takie przypuszczenie jest błędne. I też ja mam wrażenie, że twoje milczenie jest wymowne. Co ja nie widzę, czego ja nie widzę w tym paragrafie, to zainteresowanie do innych kultur. Według swoich własnych doświadczeń, naukowcy, którzy naprawdę mają zainteresowanie, którzy naprawdę są zainteresowani innymi kulturami, oni uczą się językiem, aby mieć głębsze, lepsze interakcje z ludźmi z takiej kultury. Raczej naukowcy, którzy mają mniej zainteresowanie, oni nie uczą się miejscowych języków. Piszesz, że w większości laboratoria było bardzo trudno zachęcić ludzi, żeby mówiły po angielsku i masz rację. Opisujesz, jak ty nie mogła optymalnie wykorzystać swojego pobytu za granicą, dlatego że nie mogłaś zrozumieć miejscowy język. I też ilustrujesz fakt, że koledzy w twoich grupach też nie mogli wykorzystać z twojej obecności w grupach optymalnie. Nie wszyscy chcą rozmawiać po angielsku zawsze i jeżeli ktoś umie rozmawiać w miejscowym języku, pojawiają się więcej szansów. W następnym paragrafie pisze się, było bardzo ciężko rozmawiać z twoimi kolegami poza laboratorium, w nieformalnych sytuacjach. Na przykład zadałeś pytanie,
Możemy rozmawiać po angielsku, ale odpowiedź mniej więcej była cisza. So więc, jeżeli chcesz zaznajomić się z ludźmi, z twoimi kolegami, jak z ludźmi, trzeba mieć znajomości ich języków, tak? Also bez znajomości języków nie masz dostępu do kultury. Następny paragraf jest bardzo interesujący. Piszesz, oczywiście możesz mi zarzucić, że nie uczyłem się języków, ale mój czas był ograniczony i mój priorytet to było badanie, a nie kurs językowy. Pierwsze pytanie. Dlaczego piszesz kursy językowe? Jak wiesz, my jako badacze, my przyswajamy nowe wiedzę, also nowe techniki samodzielnie, bez kursów. I dlaczego potrzebujemy kursów, aby władać nowym językiem? Ty już bez wątpienia bardzo dobrze władasz innym języku, mianowicie angielskim, so więc jesteś w stanie uczyć się innych języków. Nie jesteś zależna od kursów. Jeżeli jako badacz nie jesteś zależny od kursów, aby prowadzić badanie w laboratorium. Drugie pytanie. Uważasz, że język to coś oddzielnego od badań? Nauka jest stworzona przez naukowców, co robi się ludźmi i więc wszystko, co pozytywnie wpływa na interakcje między ludźmi, automatycznie pozytywnie wpływa na badanie. I część z interakcji między ludźmi to język. Jeżeli znasz język, masz głębsze stosunki, możesz bardziej produktywnie z ludźmi współpracować. So więc ja chcę argumentować, że język to część kariery naukowej. I faktycznie w karierze naukowej często, aby uzyskać stałą pracę, trzeba znać język, dlatego że trzeba zajmować się dydaktyką i też będziesz miała obowiązki administracyjne i trzeba wykonać takie prace miejscowym językiem, nie po angielsku. Nawet w Belgii, gdzie ogólny poziom angielskiego jest bardzo wysoki, ja też pracowałem w Belgii i po niderlandzku. Ja wiem, że trzeba prowadzić zajęcia po niderlandzku. I oprócz tego, jak wiesz, jak doskonale wiesz, nie każdy naukowiec pozostaje w nauce. Tylko mniejszość robi całą karierę w nauce. Język to kompetencja, co można przenieść z nauki do drugiej branży. I też znajomość języka to znak, że jesteś zainteresowany innymi ludźmi,
innymi kulturami, innymi krajami. Jak naukowcy mamy być ciekawi, mieć ciekawość do nauki, dlaczego nie mieć ciekawości do naukowców, do ludzi też? Potem napisałeś, że znalazłeś bardzo międzynarodowy laboratorium. Jestem ciekawy, co dla ciebie znaczy międzynarodowy. Ale też ostatni paragraf jest bardzo interesujący. Piszesz, nie trzeba być tak, i zgadzam się z tobą. Piszesz, ja wiem, że nie jest wygodnie miejscowym ludziom rozmawiać w innym języku dla wygody obcokrajowca, ale wreszcie wszyscy zyskają korzyść. Tak, jeżeli mówisz w innym języku z obcokrajowcami, możesz uzyskać pewne korzyści i bez wątpienia ty udowodniłaś, że taka sytuacja jest w twoim interesie. Ale nie pokazałaś, że to w interesie miejscowych ludzi. Ty możesz ocenić, że uczenie się miejscowych języków to nie w twoim interesie i jesteś wolna, to twój wybór, ale miejscowi ludzie mogą uważać, że nie jest w ich interesie rozmawiać w innym języku tylko dla wygody obcokrajowca. Możesz sądzić, co jest w twoim interesie, ale nie możesz sądzić, co jest w interesie innych. I też tutaj twoje milczenie jest bardzo wymowne. Czego brakuje? Dlaczego nie napisałaś też, ja wiem, że niewygodnie nam, obcokrajowcom, uczyć się nowego języka, aby się dopasować do miejscowych ludzi, ale wszyscy uzyskają korzyść. Dlaczego miejscowi ludzie mają się starać, ale obcokrajowcy nie? I jeżeli chcesz ich zachęcić, aby wyciągnęli do ciebie pomocną dłoń, ja sądzę, że masz być dobrym przykładem i wyciągnąć swój dłoń do nich. Trzeba pokazać zachowanie, czego oczekujesz od nich. Droga Aleksandra, ja sądzę, że w zasadzie my chcemy to samo. Więcej otwartości i lepsze stosunki w nauce. Ale my się różnimy w tym, jak chcemy osiągnąć ten sam cel. Ty widzisz językowe bariery, ale raczej ja widzę możliwości. Mam wrażenie, że ty oczekujesz starań z jednej strony, ale ja chcę zachęcić obydwu stron do starania się.
I jak powiedziałem, twój artykuł jest zatytułowany Porozmawiajmy o barierach językowych. Ja chcę rozmawiać z tobą. Nie będziemy się zgodzić chyba, ale warto zrozumieć siebie. I też mam ostatnie pytanie do ciebie. Co myślą twoi byli koledzy o twoim artykułu, also w czasopiśmie Science? Ja chcę tobie dać szansę, aby odpowiedzieć, jeżeli ja czegoś nie zrozumiałem, w takim razie popraw mnie, also proszę. Jeżeli nie rozumiem, also co ty miałeś na uwadze, daj mi znać. Ja chcę also rozmowę z tobą. I w końcu ja chciałbym wrócić do rysunku w twoim artykułu. Mam wrażenie, że rysunek symbolizuje nieprzyjemną niespodziankę, że odkryłaś świat naukowy i stwierdziłaś, że ma also więcej języków niż oczekiwałaś. Ja raczej, dla mnie to wspaniałe odkrycie. Ja bardzo lubię also ten rysunek, bo pokazuje ten bogactwo kulturowe a językowe naszego świata. Jesteśmy naprawdę uprzywilejowani. To bardzo trudne słowo, aby mówić po polsku, ale mamy przywilej, że mamy szansę poznać tylu różnych osób i uczyć się z tylu różnych języków, a my możemy być mostami między ludźmi, między kulturami, jeżeli my mamy ciekawość nie tylko do nauki, ale również do naukowców. Dziękuję bardzo za uwagę i mam nadzieję, że wtrącisz się za swoje 3 groszy i jeżeli ja nie myślałem o czymś, daj mi znać. Okay. Trzymaj się i pa.